Cześć, witam Was Energik w kolejnym Enerflashu. Mamy 19 czerwiec, późno nagrywam dzisiaj, bo dopiero co wróciłem do domu. Także już przeglądamy, mam nadzieję, że na tą godzinę 17 zdążę przygotować materiał i oglądacie go równocześnie, znaczy też o 17. Przypominam, że o 20 możemy go wspólnie obejrzeć jeszcze na Discordzie. Tym razem postaram się wbić. Na poprzednim i jeszcze poprzednim mnie nie było, ponieważ wypadły mi jakieś rzeczy, które nie mogłem na nich się pojawić, ale postaram się dzisiaj o 20 na Discordzie być, żebyśmy wspólnie mogli ten materiał jeszcze raz obejrzeć. Dla mnie jest to strasznie cringe'owe oglądanie siebie, to nagrywałem rano, ale widzę, że dużo ludzi to po prostu interesuje. Dobra, mieliśmy ostatnią imprezę, jaką mieliśmy, to był Ubisoft Forward. Powiem tak, no nie ma sensu za bardzo rozwijać tego, co było na Ubisoft Forward, ponieważ tak naprawdę wszystkie te informacje były podczas streamu, streamowałem na żywo dla Was to wydarzenie, natomiast już jak opadły emocje, kilka słów na temat tego, co pokazano i jakie są moje przemyślenia. Na pewno podobał mi się Assassin's Creed Mirage, widać, że to jest taki troszkę powrót do korzeni, do tych klasycznych pierwszych Assassin's Creedów z Altairem i Ezio. Przyznam, że stęskniłem się za Assassin's Creedem, nie spodziewałem się, że aż tak bardzo, pomimo że od ostatniego Assassina ile upłynęły? 2 lata? 3? A jednak ten czas sprawił, że no brakowało mi tej serii, także Assassin's Creed jak najbardziej fantastycznie się zapowiada. W kwestii Prince of Persia to co mówiłem, jest to powrót ponownie do korzeni, do tych klasycznych Prince of Persia 2 pierwszych części, aczkolwiek styl graficzny nawiązujący troszkę do Fortnite'a i Overwatcha mocno mi nie podpasowuje. Widać, że, znaczy tak mi się wydaje, że Ubisoft stara się przyciągnąć młodszych graczy do tej gry, ale Prince of Persia to raczej tytuł z dość długą brodą, więc raczej powinni celować w tych starszych graczy niż tych młodszych, bo ci młodsi to mogą tylko wzruszyć ramionami i wrócić do grania w Fortnite'a. No ale jest tu jakiś, powiedzmy, jakiś mają tutaj opracowany plan, jak to sprzedać, także zobaczymy. Avatar Frontiers of Pandora, powiem tak, mnie to nie za bardzo kupiło. Wcześniejsza gra Avatar, która pojawiła się chyba na PlayStation 3 jeszcze i na Xboxa 360, nie pamiętam jaki to był podtytuł, średnio mi to podpadło i nie sądzę, że będę chciał grać w Frontiers of Pandora. Z tych pierwszych gameplay trochę taki generyczny, otwarty świat w stylu Ubisoftu, czyli naćkanych będzie dużo jakichś znaczników, a sama gra mogłaby się nazywać Assassin's Creed Pandora pewnie albo cokolwiek innego, bo pewnie różnic pomiędzy, zmienia się tylko setting i główny bohater, a wszystko będzie takie samo, także to mnie jakby zupełnie nie kupiło, szczerze mówiąc. Crew Motorfest, no właśnie, tutaj mamy coś takiego, co troszkę ma rywalizować z Forzą Horizon tak naprawdę. Tam z tego co widzieliśmy, to poruszamy się po jakiejś takiej wyspie tropikalnej. No nie jest to na pewno odpowiedź na Gran Turismo, bo chociaż PlayStation brakuje takich gier z otwartym światem samochodówek właśnie jak Forza Horizon. Natomiast Crew Motorfest jest taką odpowiedzią na Forzę. Powiem tak, no nie wiem co sądzić. Druga część była nawet spoko, ale tam nawet w drugiej części The Crew tak naprawdę bardzo fajnie sprawdzały się te wszystkie glitche, czyli na przykład leciałeś samolotem nad jakimś, powiedzmy, mostem i nagle zamieniałeś się w motorówkę i lądowałeś na przęśle mostu. Graliśmy trochę to z Kłazem wspólnie i masę radochy nam to sprawiało. Było bardzo śmiesznie i zabawnie, natomiast no cóż, tutaj widać, że próbują troszkę podbić do Forcy. Zobaczymy. Z tego co pamiętam, druga część Crew, trochę tam to sterowanie było takie trochę sztywne. To nie była taka płynność i taka fajność arcade'owych ścigałek jak właśnie w Forcy. Zobaczymy, czy Motorfest jakoś tutaj to rozwinie. Pewnie tak, aczkolwiek no powiem tak, nie ma za dużo tych ścigałek na rynku aktualnie, takich w stylu Forcy, więc pewnie wielu graczy się na to rzuci, fanów wyścigów. Aczkolwiek no to już jest bardzo wysoko poprzeczka postawiona i znaczy no tutaj w tym wypadku oczywiście może to nie jest otwarty świat, ale Gran Turismo
i Forza ustawiły bardzo wysoką poprzeczkę, trudno będzie ją doścignąć. Na pewno uda się prześcignąć Need for Speed albo gdzieś tam na podobnym poziomie grę zrobić, także zobaczymy. No i chyba najważniejszym elementem całego pokazu był Star Wars Outlaws, który ma być grą z otwartym światem w świecie Gwiezdnych Wojen. Pokazano, ja mocno liczyłem na to, że pokażą fragment gameplayu. Gameplay wygląda fantastycznie i powiem Wam, tak jak żeśmy rozmawiali na streamie, że wydaje mi się, że ta gra nie będzie tak wyglądała jak na tym trailerze z gameplayu. Przede wszystkim to działa za płynnie i wiemy, że niestety bardzo często tak jest, no zresztą największy tutaj ten case downgrade'u grafiki względem finalnej wersji należy nadal do Ubisoft i pamiętny Watch Dogs uczy. I w tym razem myślę, że Watch Dogs też powinien nas czegoś nauczyć. Grafika wygląda przewspaniale, ale nie sądzę, że na konsolach to będzie tak wyglądało. Myślę, że tutaj będziemy mieli downgrade grafiki. Nie wiem, czy dość pokaźny, ale na pewno się pojawi. Niemniej sama rozgrywka wygląda świetnie. Na początku mamy trochę skradanki, potem mamy taki troszkę wyścig na Spider-Bike'u. No czuć tutaj fantastyczny klimat Gwiezdnych Wojen, to na pewno. Natomiast no tak jak patrzę na ten filmik i na oprawę, na przykład to, że drzewa w tle bardzo daleko mają animacje i się poruszają, myślę, że te elementy, przynajmniej z wersji konsolowej, na pewno wylecą w takiej formie i w takiej formie to się nie pojawi, ale chciałbym się tutaj zaskoczyć i faktycznie, żeby to tak działało. No wcześniejsza gra z Gwiezdnych Wojen Jedi Survivor nie zaskakiwał nas płynnością i można powiedzieć, że dużo tam było do poprawienia. Natomiast ta gra, ten Outlaws, wygląda w mojej opinii no lepiej niż Jedi Survivor, a działa też lepiej, więc zobaczymy. Chciałbym się mylić, naprawdę chciałbym się mylić, bo gra widać, że ma potężny potencjał. Klimat Gwiezdnych Wojen można powiedzieć, że aż wylewa się z ekranu, także jest to no jak najbardziej coś, na co fani Gwiezdnych Wojen powinni czekać. Nawet te pojazdy wszystkie, które tutaj spotykamy, które znamy, też tam jakiś TIE Fighter rozwalony, tutaj jakiś Space Shuttle ląduje, no fajnie to wygląda, jest klimat. No i oczywiście też dodano tutaj walkę w kosmosie, też mogliśmy zobaczyć na jakimś takim rumowisku, ciężko powiedzieć, czy to był jakiś teren jakiejś walki kosmicznej, można było powalczyć troszkę w kosmosie. To, co mnie zaciekawiało, to co pytałem, co zadałem, to pytanie takie oczywiście troszkę sobie i Wam, to czy będzie tylko jedna planeta, czy będziemy mogli się pomiędzy tymi planetami swobodnie przemieszczać. Bo jeżeli tak, to jest to taki trochę, można powiedzieć, arcade'owy odpowiednik Starfielda tutaj powstaje, tylko że w Gwiezdnych Wojnach. No ja powiem Wam, że się jaram. No nie ukrywam, że się jaram. No Gwiezdne Wojny to jest jednak nadal marka, którą uwielbiam, a to, że nie korzysta ona z epizodów stworzonych przez Disneya, tylko mamy klasycznych Stormtrooperów, to tylko jak najbardziej mnie tutaj nakręca na to, żeby w tą grę zagrać. Także szykuje się naprawdę bardzo ambitna gra i wiem, że wielu z Was się ze mną nie zgodzi, ale Ubisoft potrafi robić otwarte światy. Przez lata umiał robić otwarte światy i myślę, że tym razem również nas nie zawiedzie. Także jest jak najbardziej na co czekać. A skoro już jesteśmy przy Starfieldzie, gruchnęła informacja, że Starfield będzie działał w 30 klatkach. Podniosła się wrzawa i Phil Spencer się odniósł do tego i stwierdził, że jest to artystyczna wizja studia. No nie wierzę w to, że to jest artystyczna wizja studia. Bardziej się skłaniam ku temu, że nie chcieli robić 60 klatek z tego względu, że za bardzo by musieli obciąć oprawę. I trzeba tutaj to jasno powiedzieć. Wizja artystyczna, wiecie, to można powiedzieć, że wizja artystyczna była taka, żeby było w 15 klatkach, bo tak sobie wymyślili. Natomiast no, jest tutaj to w dzisiejszych czasach coraz bardziej można powiedzieć, wzbudza kontrowersje, jeżeli gra nie ma trybu 60 klatek, bo nie po to czekaliśmy na next geny, które miały mieć już 60 klatek, 120 klatek, cuda niewidy, a nadal
istniejemy w tych 30 ramkach, oczywiście faktycznie, no może i w 4K, czy tam w 2160p, ale powiedzmy sobie szczerze, to nie jest to, czego oczekujemy od Next Genów. Pamiętajmy, że też no, gry od Bethesdy, no to wiadomo, bug na bugu, bugi pogania, ale to jest właśnie też troszkę urok tych gier. Natomiast to, co widziałem na pokazie, ogromna gra, to już mówiłem, natomiast na samo to, że nawet nie rozważają dodania trybu 60 klatek, tylko po to, żeby wizualia były na jak najwyższym poziomie, wydaje mi się troszkę taką krótkowzrocznością. Ja powiem Wam szczerze, że przez lata uważałem, że zawsze wizualia są ważniejsze kosztem prędkości. Przez lata. To mi się zmieniło w ostatnich, nie wiem, 3-4 latach, kiedy faktycznie, jeżeli gra oferowała tryb wydajności, wolałem grać na trybie wydajności niż na trybie jakości i dla mnie jednak tym razem priorytetem jest jednak ta płynność rozgrywki, a nie wizualia. To się troszkę wywodzi z tego, że ja jestem graczem, jak wiecie, starej daty i kiedyś gra na pełnych detalach działa w 15 klatkach i się grało, i nikt nie narzekał. Tomb Raider na przykład, jak chciałeś grać w trybie VGA 640x480, to działał, nie wiem, w 10 klatkach. I tak i też ludzie grali i się cieszyli, że działa w ogóle. No ale to było lata temu, dzisiaj jednak te 60 klatek dla mnie nawet kosztem obcięcia potężnie oprawy powinny być jakby elementem, który jest możliwy do wyboru. Znaczy gracz powinien mieć wybór. Chcesz, tylko jasno powiedzieć, będziesz grał w 60 klatkach, ale oprawa będzie gorsza, będzie jak pierwsza wersja No Man's Skies, ale będziesz miał 60 klatek, tak? I gracz sobie wybiera, no, czy chce grać w pięknych wizualiach, planety bogate, czy chce grać, że jest, wiecie, jedna tekstura na cały drzewa to składają się z 2 patyków, ale jest 60 klatek. Ale mam wybór i właśnie tak to powinno być. No niestety tutaj tego wyboru nie ma, więc zobaczymy, co przyniesie nam przyszłość. Ja się spodziewam, że twórcy się troszkę ugną pod presją i to 60 klatek w końcu wyjdzie. Jeżeli nie na premierę, to pewnie w formie jakiegoś przyszłościowego patcha. Zobaczymy, ale dajcie znać, co Wy o tym sądzicie. Czy uważacie, że 30 klatek jest wystarczające? Czy uważacie, że jest to wizja artystyczna, którą trzeba bronić? Czy raczej uważacie, że 60 klatek i 30 powinny być właśnie wyborem dla każdego dostępnym, dla każdej tak naprawdę gry, nawet kosztem jakości i rozdzielczości oczywiście, bo wiadomo, że w 60 klatkach może to działać na przykład Full HD. Mi by to nie przeszkadzało, ale jestem ciekawy, co o tym myślicie. Ciekawe informacje od Rona Gilberta, bo ostatnio mówiłem, że pojawiła się ta współpraca pomiędzy Sea of Thieves i Monkey Island. W ogóle pomysł fajny, ja to się spodziewałem tego od lat, że to wyjdzie, no ale jakoś nie mogło wyjść i okazało się, że Ron Gilbert o tym nie wiedział, więc wykorzystano po prostu Guybrush'a Threepwooda i całe uniwersum Monkey Island bez jego wiedzy. Pytanie, czy to dobrze, czy nie. Nie wiem, do kogo należą prawa teraz do Monkey Island. To jest w ogóle tam jakoś zagmatwane, bo ostatnio powstał nowy Monkey Island stworzony przez Rona Gilberta, więc miał prawa. Nie wiem, czy zostało one mu wypożyczone na rzecz trzeciej części, czy właściwie to już nie trzeciej, tylko 5. części. Czy nawet 6, jeżeli policzymy Tales of Monkey Island. To już ciężko tutaj połapać się w tym. Także jestem ciekawy w ogóle, do kogo należą te prawa. Możliwe, że on dostał tylko wypożyczone mu na czas przygotowania nowej części, a wszystkie te prawa nadal leżą gdzieś tam w LucasArtsie, czy też Lucasfilmie. Nie wiem, czy teraz Lucasfilm Games. No, zobaczymy. No, na pewno teraz tym zarządza Disney, tak? On jest nad wszystkim jakby, także on tutaj zarządza, więc pewnie Disney jakoś tam stwierdził, że będzie to fajnym pomysłem. No dobra. Ciekawa informacja, to dzisiaj w radiu słyszałem, ale to już chyba jest starsza informacja. Otóż Intel chce wybudować w Polsce fabrykę pod Wrocławiem. Ma to kosztować 4,6 miliarda dolarów i ma tam znaleźć pracę 2000 osób. Nie będą tam robić chyba procesorów, nie wiem, produkcja półprzewodników.
budowę nowych mocy produkcyjnych w produkcji półprzewodników. No, wiecie, samo to, że Intel chce tutaj w Polsce, no pewnie tania siła robocza tu jest, pewnie dlatego, ale jak zwykle takie przedsięwzięcia cieszą, że jednak nie tylko Dolina Krzemowa, ale również w Polsce chcą otworzyć firmę, także jak najbardziej pozytywny tutaj wydźwięk całej informacji. Zobaczymy, czy to do tego dojdzie. Tu jeszcze mogę Wam powiedzieć, kiedyś Michael Jackson chciał w Polsce zbudować wesołe miasteczko. Nawet nie wiem, czy to była taka nawet ta plota, że to wesołe miasteczko miało w Łodzi powstać na wysypisku, czy tam dzisiaj się to mówi Górka Łódzka. Ale do tego nie doszło. Nie wiem nawet, czy Michael Jackson był tutaj na wysypisku zobaczyć, czy tam się nadaje, ale ta plotę ktoś puścił i ona bardzo długo gdzieś tam krążyła i wszyscy wierzyli, że Michael Jackson na wysypisku otworzy swoje tam centrum, centrum zabawy. Dobra, wyciekła informacja na temat drugiej części Alana Wake'a. I wyciekła długość gry, słuchajcie. Remedy mówi, że będzie to najdłuższa gra w ich dorobku, ale spokojnie, bo najdłuższa to tam naprawdę poprzeczka nie była zbyt wysoko ustawiona, więc celują w 20 godzin, co jest około chyba dwukrotnie dłużej niż pierwszy Alan Wake, bo pierwszy Alan Wake zajmował około 10 godzin. Nie wiem, czy to prawda, czy nie. Znaczy ja nie pamiętam, ile skończyłem, bo nie mam już tego, ale pewnie coś koło tego. Myślę, że koło 8-9 godzin przejście pierwszego Alana Wake'a zajmowało. Także 20 godzin. No wiecie, ja powiem Wam tak, no na pewno gra będzie udana, bo Remedy raczej nie robi złych gier, robi bardzo dobre tytuły, więc myślę, że tym razem 20 godzin to będzie po prostu na stryknięcie palcem. Ostatnią informacją, którą chciałbym Was tutaj zainteresować, do sprawdzenia dema. Robi je dwóch gości z Polski, K2M Games, i produkują grę, która się nazywa Big Bad Bobby. Jest to gra indie, w której bohater, dobry pomysł jest, bohater pokonuje przeciwników używając swojego dupska i teabagów. Także jak ktoś nie wie, co to znaczy teabagować, no to może się tutaj w tej grze przekonać. Gierka na razie jest w fazie developmentu, twórcy sobie ruszyli, jakiś tam Kickstarter, ale im to średnio idzie, aczkolwiek chciałem Was zainteresować, jeżeli szukacie jakichś tam ciekawych indyków, żebyście sprawdzili. Demo jest za darmo do pobrania, można sobie w demo spojrzeć i zdecydować, czy chcecie wesprzeć tych twórców, czy nie. Tak jak mówię, to jest troszkę takie romantyczne jeszcze tworzenie, kiedy dwóch gości gdzieś tam w garażu tworzyło gry. Dzisiaj takim deweloperom jest bardzo ciężko, co pokazywał film Borysa Nieśpielaka, gdzie bez odpowiedniej promocji i no niemałych pieniędzy bardzo ciężko taki produkt wypromować. No ale tutaj nadal chłopaki walczą, nie poddają się, także myślę, że jest to warte jakby wspierania takie akcje, tak? Pomysł jest fajny, kto nie teabagował, ten z policji, wiadomo. Więc jeżeli chcecie, link macie w komentarzu do ichniego Steama, gdzie możecie pobrać sobie demo i Kickstartera oczywiście też. Nie jest to absolutnie sponsorowane. Była tylko prośba, żebym o tej grze powiedział na szerszym forum, żebyście się też tym zainteresowali. Także jeżeli macie chwilę i lubicie teabagować, no kto nie lubi teabagować, każdy lubi teabagować, wiadomo, to możecie grę sprawdzić jak najbardziej. Dobra, co nowego u mnie? Słuchajcie, u mnie dobra wieść jest taka, że wrócił do mnie Xbox po naprawie 360, ale nie mam jeszcze zasilacza, bo zasilacz zapomniałem zabrać, więc jeszcze sprawdzę, dzisiaj powinienem go mieć do odbioru w paczkomacie, mam nadzieję, więc jeżeli się uda, będę cisnął Call of Juarez, żeby zrobić recenzję. Poczekajcie, mam tutaj jeszcze informację na temat Final Fantasy, bo Final Fantasy pojawia się już w czwartek. Mam nadzieję, że uda mi się troszkę wcześniej uzyskać kod, ale nie ma żadnych szans, żebym na czwartek recenzję Final Fantasy skończył, bo na pewno będę gdzieś w połowie przygody. Więc będziecie musieli poczekać, kiedy ta recenzja Final Fantasy... Mógłbym co prawda, wiecie, ograć godzinkę, dwie i zrobić dla Was recenzję, ale to trochę jest dla mnie takie oszustwo, więc u mnie recenzja zawsze pojawi się w momencie, kiedy skończę całą grę, pełną historię i dopiero będę mógł
dla Was tą recenzję przygotować. Także w czwartek Final Fantasy na pewno odpadnę, grając to Final Fantasy dość intensywnie, ale postaram się oczywiście tą recenzję, jak tylko grę skończę, dla Was przygotować. Dobra wiadomość też jest taka, że zrobiłem już, napisałem już materiał o Nintendo 64, nowy hardware, ale powiem Wam, jest to najdłuższy film o konsoli, jaki kiedykolwiek pewnie zrobię. Zajęło mi to już 12 stron. Dla porównania długa recenzja gry zajmuje 4 strony, a tu mam 12 stron, także mega dużo materiału. Ja cały czas coś tam dodaję, coś zmieniam, wchodzę w jakieś tam pewne nowe ciekawostki, więc je dopisuję, więc ten materiał puchnie, ale mam nadzieję, że będzie dla Was ciekawe, bo jest tam bardzo dużo fajnych ciekawostek zebrałem i technicznych, i takich nietechnicznych, także mam nadzieję, że materiał spotka się z Waszym zainteresowaniem, aczkolwiek no ja go, nie wiem, może w tym tygodniu zacznę go dopiero montować, bo taki materiał to będę miał montowania na kilka dobrych dni, zwłaszcza, że najtrudniej jest oczywiście zazwyczaj z materiałami jakimiś źródłowymi, żeby dostać się do tych materiałów, ale mam nadzieję, że Nintendo 64 jest na tyle popularny, nie tak jak FreeDO, że te materiały będzie można gdzieś znaleźć. W każdym razie będzie to najdłuższy hardware o konsoli, jaki powstał, także już jestem dumny z tego, ile napisałem, a będę jeszcze bardziej dumny, jak wreszcie to zmontuję. No ale nie zapomniałem Wam powiedzieć, skoro już ten Xbox jest, to tak jak mówię, będę tego Call of Juarez też postaram się ograć. Może mi się uda przed tym premierą Final Fantasy, ale jeżeli dzisiaj na przykład dostałbym kod, no to może być ciężko już wtedy już może być ciężko. No, także chyba to wszystko, jeżeli chodzi o... Aha, no w tym tygodniu pojawi się na pewno materiał, ta recenzja tego tabletu graficznego. Dostałem już akcept, także będę wrzucał to w tym tygodniu. Będę robił jeszcze dla Was, o widzicie, zapomniałem, będę robił dla Was recenzję kilku mini konsolek. Jedną zrobię porównawczą, to będzie Miu Mini, porównując z chyba najbardziej aktualnie Anbernikiem, i jeszcze będzie jedna recenzja Anbernika bardziej mocarnego, chyba najmocniejszego aktualnie teraz, jaki został wydany w Chinach, no ale czekam jeszcze, aż to przyjdzie. No i jeszcze mam dla Was recenzję, będę pracował nad recenzją tabletu, już nie graficznego, tylko zwykłego tabletu Dugi. Całkiem fajny sprzęt z dodawaną klawiaturą, także fajnie się to całkiem sprawdza. Będę robił tą recenzję pewnie też w tym tygodniu, będę starał się to wszystko jakoś zmieścić. No, dobra, słuchajcie, to tyle, 22 minuty, myślę, że starczy. Także zapraszam Was jeszcze raz dzisiaj do oglądania wspólnego Enerflasha na kanale Discord o godzinie 20. Zazwyczaj to się odbywa. Mam nadzieję, że wpadnę, że nie zapomnę. Jeszcze jedna rzecz. Jeszcze w środę będziemy nagrywać podcast z Bartkiem. Mamy bardzo fajny temat. Taki niepopularny za bardzo, ale temat, który ja bardzo lubię. Jeżeli wiecie, jakie tematy lubię, no to wiecie, o czym będzie. No, to tyle. Pozdrawiam Was, Energik. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć. Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz film zaproponowany przez YouTube'a. Zachęcam również do odwiedzenia moich social mediów, grupy Energikowcy na Facebooku oraz serwera Discord. Linki w opisie.